Grało się bardzo dobrze. Jest to wspaniały pomysł, lepszy niż konsultacje bezpośrednio z radnymi, ponieważ w czasie takiego spotkania możemy się dokładnie zapoznać z wszystkimi projektami, z argumentami za, przeciw, no i czuć się takimi radnymi, którzy decydują o budżecie miasta, o budżecie, na który nasze podatki są przeznaczane przecież. Ważne było to, że mogłam wypowiedzieć się na temat tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Uważam, że niektóre projekty są naprawdę bardzo przydatne, tak jak na przykład naprawy chodników. Jeżeli młodym nie powiemy, że mogą w taki sposób mieć wpływ także na swoją przyszłość, bo przygotowują tą swoją dzielnicę dla siebie, może dla swoich dzieci, no to kto im powie? Moderatorzy pomagali nam oczywiście, ale nie mieli dużo do mówienia, ponieważ narzucaliśmy swoje poglądy, ale kiedy szło jakieś pytanie, pomagali nam i nie było problemów, w sensie, że siedzieliśmy bezradni. Nagle zdają sobie sprawę, że to nie jest tak, że to ktoś gdzieś z boku, obok nich decyduje o sprawach ważnych, tylko to jest to, że są to ludzie, którzy podejmują takie same decyzje jak oni, dzieląc tutaj pieniądze związane z grą, ale tak naprawdę realne pieniądze w budżecie miasta i decydując, jakie projekty, czy jakie inwestycje, czy jakie rzeczy w danym roku, czy w perspektywie kilku lat powinny być realizowane. Grę budżetu uważam za bardzo ważne narzędzie aktywizujące mieszkańców do aktywności, ale jednocześnie niesłychanie pouczające. Dla mnie osobiście to była okazja, żeby poznać mechanizm podejmowania zbiorowej decyzji, negocjowania w konkretnych sytuacjach, argumentowania rzeczy, które początkowo dla mnie wydawały się oczywiste, a okazało się, że trzeba uczestników gry przekonywać. Organizując konsultacje społeczne, bardzo często spotykamy się ze zjawiskiem, że przychodzą na nie bardzo zantagonizowane strony, natomiast większości mieszkańców ta sprawa nie interesuje. Przychodzą zwolennicy jednego lub drugiego rozwiązania. Natomiast taka gra, kiedy nie podejmuje się decyzji twardych, kiedy nie podejmuje się decyzji albo projekt A, albo projekt B, natomiast tych projektów jest więcej i można wspólnie wypracowywać kompromis, uczy ludzi po pierwsze rozmawiania ze sobą, a po drugie też wypracowywania takich właśnie kompromisowych decyzji i wzięcia też jakby odpowiedzialności za te, podkreślę, pozytywne decyzje. Czułem się usatysfakcjonowany, że my, dorośli, można powiedzieć, że już emeryci, w większości może z nas, może nie, tak samo myślimy jak i młodzież, a to jest budujące.